skupię się na kwestiach pułapek czyhających na turystów przyjeżdżających do Kapsztadu i zmierzających w stronę Garden Route oraz na tym, jak się może skończyć zupełnie nieplanowana podróż do Kapsztadu w czasie, gdy wszyscy jadą akurat tam. Otóż nasza historia jest taka, że pojechaliśmy tam w okresie sylwestrowym. Mieliśmy tam zostać jeszcze dłużej. Okazało się, że wbrew temu, co mówiło się w mediach, że zbliża się kolejny srogi lockdown, a naprawdę RPA miała bardzo ciężki lockdown, rząd postanowił dać ludziom prezent bożonarodzeniowo-noworoczny w postaci zniesienia obostrzeń. Efektem było to, że po tym całym srogim lockdownie, gdzie wszyscy byli po prostu zamknięci w domach, wszyscy pojechali na wybrzeże. Jesteśmy nadal na drodze do Kapsztadu. My wiedzieliśmy, że w tym autobusie nie będzie toalety, ale niektórzy pasażerowie zrobili imbę o to, że nie ma tutaj toalety. I jeden z pasażerów zagroził, że będzie sikał w autobusie, albo jego dzieci będą sikały w autobusie. Jeden gość naprawdę zsikał się w autobusie, ale do butelki i oczyścił tę butelkę na jednym z przystanków, który był wcześniej. Nadal mamy około 10 godzin drogi, po około 1000 km. Pokonaliśmy około 400 km. Dotarliśmy do Kapsztadu. Zajęło nam to prawie 20 godzin, mimo że firma chwała, że dotrzemy w jakieś 17. No powiedzmy, że tam 2,5 godziny, 3 godziny różnicy nie są takie straszne. O tym, jak tłoczno może być na południowoafrykańskim wybrzeżu, dowiedzieliśmy się dosyć późno. Zaraz po przybyciu do Kapsztadu oraz ogarnięciu auta zaczęliśmy realizować mój ramowy plan podróży. Tak więc wyruszyliśmy w stronę Gansbai, które oferowało piękne widoki oraz możliwość zobaczenia wielorybów. Oczywiście z wielorybów były niki, w sensie nie mieliśmy aż tyle czasu, żeby tam zostać, a miasteczko samo w sobie wydawało się nie oferować nic więcej, więc szybko się stamtąd zawinęliśmy i ruszyliśmy dalej. Po drodze zahaczyliśmy o najbardziej wysunięty na południe punkt Afryki, a także zatrzymaliśmy się przy jednym z wielu wraków statków, które rozbiły się na wybrzeżach Republiki Południowej Afryki. A wszystko to na przylądku Agulhas. Docelowo kierowaliśmy się w stronę tak zwanego Map of Africa Viewpoint, czyli takiego punktu widokowego, z którego można zobaczyć z jednej strony formację górską ukształtowaną na kontynent afrykański, z drugiej strony mamy przepiękny widok na ocean. W każdym razie zorientowaliśmy się, że już robi się dosyć późno po tym, jak zobaczyliśmy Gansbai i przylądek Agulhas. Zaczęliśmy około 10 i to wszystko zajęło nam około 400 km, ponad 400 km. Dzień miał się ku końcowi. My tak myśleliśmy, żeby po prostu ulokować się gdzieś niedaleko tego Map of Africa Viewpoint. W końcu zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej, gdzie zapytaliśmy pani sprzedającej nam paliwo, czy zna miejscowość w najbliższej okolicy, gdzie moglibyśmy się zatrzymać. I ona dała nam ulotkę dotyczącą Mossel Bay. Mossel Bay było 15 minut drogi, albo nawet mniej od tej stacji benzynowej. Przedtem nie widzieliśmy praktycznie żadnych miasteczek, niczego, po prostu same pola w zasięgu naszego wzroku, więc ucieszyliśmy się, że to Mossel Bay jest niedaleko. Natomiast wjechaliśmy i tak naprawdę zobaczyliśmy township i trochę się przestraszyliśmy. Wiele rzeczy może się zdarzyć naprawdę, z wynajętym autem zwłaszcza. Lepiej nie ryzykować w Republice Południowej Afryki, jak zresztą przekonaliśmy się w poprzednich historiach w tym cyklu. Więc szukaliśmy jednak czegoś w centrum. Odwiedziliśmy 5 albo 6 hoteli i hosteli, czyli jakichś tam budżetowych opcji. W każdej z nich powiedziano nam, że są całkowicie zarezerwowane. Wszystko jest zarezerwowane. I w dodatku recepcjoniści mówili, że nie słyszeli, żeby były jakiekolwiek wolne pokoje. Gdziekolwiek w ramach Mossel Bay. Nie spodziewaliśmy się takiego rozwoju wydarzeń. Był jeden hotel, który odrzuciłam od razu, bo myślałam, że będzie prawdopodobnie za drogi dla nas, ale stwierdziłam, dobra, jesteśmy w takiej sytuacji, że spróbujmy, przynajmniej zapytajmy. I oczywiście tam też nam powiedziano, że wszystkie pokoje są zajęte, ale recepcjonista, usłyszawszy, że ja już po prostu byłam zrezygnowana i powiedziałam, okej, no trudno, śpimy w samochodzie, no nie ma wyjścia. Słuchajcie, dajcie mi chwilę, zadzwonię do żony.
Może okaże się, że da radę, żebyście spali u nas na kanapie w salonie. I my tak, no super. Jak się okazało wkrótce, opcja była taka, że mieliśmy prywatny parking, gdzie nic by się nie stało samochodowi i nam by się nic nie stało, bo bylibyśmy na strzyżonym osiedlu. Tak więc ten gość zadzwonił do swojej żony, się zgodziła. Nice to meet you. My name is. Generalnie tak się potoczyła historia. Ten pierwszy rozdział naszej przygody w zachodnim przylądku tak naprawdę, gdzie poznaliśmy tę dobroć innych ludzi. Dostaliśmy kanapę za po prostu jakąś śmieszną cenę w porównaniu do tego, ile by nas kosztował hotel, hostel czy cokolwiek w tym mieście, które okazało się naprawdę taką turystyczną destynacją południowoafrykańczyków, którzy po tych wszystkich miesiącach lockdownów, niemożności poruszania się po kraju, czy nawet po ich własnym mieście w pewnym momencie, mogli pojechać, zaznać trochę słońca i trochę morza, trochę oceanu. Więc udało nam się ogarnąć to. Nie będę ujawniała tutaj żadnych detali dotyczących naszego gospodarza, no bo zrobił to trochę wbrew polityce firmy, dla której pracuję. Natomiast będę mu zawsze do końca życia wdzięczna, bo naprawdę nam pomogli. Ja w tym czasie, kiedy tam mieszkaliśmy, musiałam też trochę pracować, więc to było naprawdę duże. To była olbrzymia rzecz dla mnie. Amit i ja witamy w Kapsztadzie, które chyba nazwiemy jednym z najpiękniejszych miejsc w południowej Afryce pod względem widoków, pod względem faktu, że mamy tutaj i góry, i morze. Naprawdę jest przepięknie. Mamy tutaj winnice, mamy tutaj jakieś zwierzęta. Dzisiaj napotkaliśmy parę baboons, parę małpek, całkiem sporo małpek i niezliczone po prostu widoki na ocean, nawet spotkanie 3 oceanów i góry, przepiękne widoki, mnóstwo miejsc do wycieczek pieszych, hiking trails, mnóstwo miejsc. Ciemną stroną tego wszystkiego jest zakwaterowanie. Kwatery są bardzo drogie i to była pierwsza moja obserwacja, kiedy mieliśmy przyjechać do Kapsztadu, no bo lubię mieć wszystko zarezerwowane z wyprzedzeniem, zwłaszcza w krajach, gdzie to się da zrobić, bo w Zambii się nie dało na przykład. Tam praktycznie nic nie było podane na internecie. Tutaj mamy mnóstwo ofert na internecie. Kiedy przyjechaliśmy, byłam przekonana, że mamy zarezerwowane miejsce. Zarezerwowałam je przez portal Agoda, którego absolutnie nie polecam. Unikajcie tego portalu, bo kiedy coś się stanie, nawet nie macie z kim porozmawiać, bo wszędzie tylko macie chatboty, które nie rozumieją frazy "My hotel doesn't exist". Kiedy przyjechaliśmy, okazało się, że to miejsce nie istnieje. I było to też dzięki temu musiałam pracować, więc kiedy przyjechaliśmy, było paniczne szukanie innego miejsca, gdzie mogłabym pracować. A przybyliśmy dokładnie w Sylwestra. Kapsztad jest naprawdę takim hubem do imprezowania w tym okresie zwłaszcza, więc naprawdę bardzo dużo miejsc, nawet dzisiaj, 2 stycznia, jest po prostu całkowicie wyprzedane. Znaleźliśmy jakiś hostel, gdzie było ok, przy czym nie było łazienki w pokoju. I problem był też taki, że kiedy wchodziło się do prysznica, trzeba było brać prysznicy po prawej stronie. I na przykład były 3 osoby pod prysznicem, ty byłeś po lewej stronie, woda od innych ludzi spływała do twojego prysznica. Obrzydliwe. Ale czarę goryczy przelało to, że nie mogliśmy się raz nad ranem wprowadzić z powrotem. W sensie weszliśmy sobie na chwilę na drinka i wróciliśmy i nie mogliśmy wejść. Podkreślić należy, że wszystkie kwatery w centrum Kapsztadu, te budżetowe, mają 2 warstwy zabezpieczeń. Pierwszą są drzwi, solidne drzwi, które w ciągu dnia są cały czas otwarte. Drugą warstwą jest krata. Żeby dostać się do hostelu, trzeba zadzwonić domofonem i dopiero recepcjonista nas wpuszcza. Nie ma swobodnego wstępu do przestrzeni budynku. Tak więc te zewnętrzne drzwi są zwykle otwarte, zamyka się je głównie w nocy, ale tam również jest domofon, aby recepcjonista mógł nas wpuścić, kiedy wracamy z imprezy. Wszystkie te miejsca oczywiście deklarują, że są czynne 24 godziny na dobę. No i właśnie jak wracaliśmy z naszych drinków, około tam 1 czy 2 w nocy, zobaczyliśmy, że drzwi zewnętrzne są zamknięte, co tak naprawdę nigdy się nie wydarzyło. Już wcześniej wracaliśmy o takiej porze
z jakiegoś tam imprezowania. I wtedy też zorientowaliśmy się, że nie ma tam domofonu. Więc jak wariaci przez jakieś 20 minut waliliśmy w te drzwi, próbując zwrócić na siebie uwagę recepcjonisty, który koniec końców otworzył nam właśnie po tych 20 minutach, ale już wtedy myśleliśmy chyba, że będziemy serio musieli spać w samochodzie, a najgorsze było to, że musieliśmy skorzystać z toalety. Okazało się, że recepcjonista poszedł sobie gdzieś, nie wnikaliśmy nawet gdzie, ale widzieliśmy jakąś kobietę niedaleko, więc kto wie. W każdym razie była to już naprawdę desperacja. Więc to był olbrzymi problem i po prostu stwierdziliśmy, że uciekamy stamtąd i szukamy nowej kwatery i wylądowaliśmy tutaj. I w tym momencie jesteśmy w kwaterze, która jest tylko 100 randów, czyli jakieś 25 zł tańsza niż poprzednia kwatera. I pierwsze pytanie, które nam zadano, kiedy tutaj przyszliśmy, czy wynajmujecie na krótki okres? Nie wiedziałam do końca, co znaczy ten krótki okres. Nie załapałam tego. Prosiliśmy o jakieś tam 4 dni czy 5 dni i wydawało mi się, że to jest krótki okres. Dopiero potem Ahmed powiedział mi, że to jest jeden z tych pokoi, który jest wynajmowany na godzinę. I przekonaliśmy się o tym naprawdę, ponieważ mamy tutaj zaraz przy łóżku wielki koszyk z prezerwatywami oraz 2 rolki papieru toaletowego. Nie mamy Wi-Fi w pokoju. Mamy tylko, powiedzieli nam, że niby jest jakiś Wi-Fi w częściach wspólnych, natomiast nie udało nam się go znaleźć. I do tego mamy co najmniej 2 karaluchy. 2 karaluchy chodzą. Jak wiemy, jeśli widzi się jednego karalucha, to jest milion gdzieś tam niedaleko. Więc mamy 2 karaluchy. Nasze pudełko z niespodziankami, czyli nasze pudełko z prezerwatywami obok łóżka. Zaczęliśmy tak sprawdzać, co tutaj może być. No więc mamy wszystko w smaku bananowym. Jeśli lubicie banany, przybądźcie do tego przybytku Hostel 21. Polecamy. I tak, poza tym, że są tutaj prezerwatywy w ilościach hurtowych, jest tutaj też, prawdopodobnie ktoś użył tego jako popielniczki. Widzimy tutaj ślady papierosów i też widzimy tutaj jakiś tutaj taki ślad, że ktoś zostawił gumę do rzucia pomiędzy prezerwatywami, więc było to też takie śmietnisko. A tutaj mamy nawet gumę do rzucia zostawioną pomiędzy prezerwatywami. Więc jesteśmy po prostu w miejscu, do którego trzeba przyjść. Ahmed poszedł na chwilę do toalety i dziewczyna, która tutaj niby sprząta, no widzieliśmy ją tutaj sprzątającą, no robiącą coś tam wokół hostelu. Zrobiła jakiś taki gest wobec niego, więc prawdopodobnie to może być nawet burdel. Stwierdziliśmy, że zostaniemy tylko 2 noce i to był bardzo dobry pomysł, żeby wziąć tylko 2 noce i przenieść się gdzie indziej. I jeśli chodzi o zakwaterowanie właśnie w Kapsztadzie, to kolejna ciekawa rzecz. Poszliśmy do sklepu, który jest dosłownie pod naszym hostelem, żeby kupić tam doładowanie do internetu, skoro nie mamy tutaj internetu. I zagadaliśmy z właścicielem, który powiedział, że dosłownie 2 bloki dalej jest hotel. Bardzo czysty i w ogóle. Faktycznie poszliśmy, tam jest bardzo czysto, gdzie za tę samą cenę będziemy mieli po prostu lepszy standard pokoju. Więc będziemy się tam przenosili za te 2 noce. Musimy tutaj tylko 2 noce przetrzymać i mieć nadzieję, że nic nas nie zeżre, żadne pluskwy, ani karalucha, ani nic takiego. Już zresztą po podróży autobusem mam olbrzymie, obrzydliwe ugryzienia, które przez ostatni tydzień nie zeszły i dalej swędzą. Historia potoczyła się jeszcze inaczej niż to przedstawiam tutaj w nagraniu, jeszcze z tego, my nazywaliśmy to burdelem. W każdym razie Amit nadal szukał kwatery, nawet po tej wizycie w tamtym hotelu, i znalazł jeszcze tańszą kwaterę, trochę na obrzeżach, no ale mieliśmy samochód, więc mogliśmy sobie na to pozwolić. Było to Airbnb u niesamowitych gospodarzy. To właśnie o nich wspominałam w drugim filmie, gdzie rozmawialiśmy o incydencie z cegłą w oknie samochodu. To właśnie była historia naszej gospodarz z tej kwatery, z tego Airbnb. I tam już po prostu zostaliśmy sobie do końca i było tak wspaniale.
Ta kobieta była no, niesamowita, było czyściutko, mieliśmy pokój z własną łazienką, pięknie urządzony, tak jak mówię, czyściutki. Mogliśmy sobie sami gotować, wszystko było po prostu takie, no, widać było, że ci ludzie bardzo dużo wysiłku włożyli w to, żeby wszystko wyglądało tak, jak wyglądało. Nie jest to bardzo daleko od centrum, można spokojnie dojechać Uberem, no będzie to pewnie kosztowało jakieś 30 zł mniej więcej, ale naprawdę warto za po pierwsze dużo tańszą kwaterę, po drugie za wspaniałą gospodynię, która no, zrobiliśmy pranie, ona wyjęła nam to pranie i powiesiła, potem jak się pakowaliśmy to zobaczyliśmy, że ona nam składa to pranie, w ogóle znosi z tego obszaru, gdzie się je wieszało i suszyło do mieszkania i je składa. Gotowała nam śniadanie, zaprosiła nas na grilla Brai w Republice Południowej Afryki, tak to się nazywa, Brai. I po prostu, no, myśleliśmy, jak to możliwe, że tak dużo słabych rzeczy nam się przydarzyło, a ona tam była cały czas. No fakt faktem, że ta kwatera po prostu była zajęta wtedy, kiedy szukaliśmy, kiedy był ten szczyt sezonu, kwatera była zajęta, no i dopiero kiedy już ludzie zaczęli wyjeżdżać, wracać do domów, wracać do pracy, trochę się dla nas miejsc zwolniło. Ale jakby właśnie chciałam tak podkreślić, że to nie jest tak, że wszystko w Kapsztadzie jest złe, żeby tam nie przyjeżdżać, tylko po prostu no, można trafić źle, można trafić dobrze. Jedynym takim główną konkluzją tego, co tutaj było powiedziane w ciągu ostatnich paru minut, chciałabym, żeby było to, żebyście jadąc do Kapsztadu po prostu dobrze się przygotowali, żebyście patrzyli na różne opcje zakwaterowania i zdecydowanie polecam tę konkretną gospodynię, to konkretne Airbnb. I podlinkuję na dole i mam nadzieję, że komuś się uda skorzystać, bo tę kwaterę ludzie dosyć często wybierają. Mamy taki wspaniały dodatek w pokoju jak prysznic, który nie ma absolutnie żadnej zasłonki i jest to taki, tak jak mamy w Polsce wnęki takie aneksy kuchenne, tak tutaj mamy aneks w postaci prysznica. Mamy tutaj też lodówkę, której kabel nie dochodzi w ogóle do gniazdka. W poprzednim pokoju w ogóle mieliśmy tylko jedno gniazdko na cały pokój, więc nawet nie mogliśmy się wszyscy podłączyć, w sensie wszyscy, my nie mogliśmy się podłączyć, żeby wszystko było naładowane. Tutaj przynajmniej mamy ze 2 gniazdka, ale to jak obrzydliwie ten pokój wygląda i to samo powiedział też ten gość z Bangladeszu z tego sklepu poniżej, że no to nie jest najlepsze miejsce do bycia. Jak się nie jest lokalsem, tego się po prostu nie wie. Chodzicie po ulicy i bukujecie co jest, prawda? I tak też było z nami. Więc po prostu kiedy słyszycie, że ktoś wynajmuje pokój na godzinę, czy tam na short term, uciekajcie. I też nie bukujcie niczego z wyprzedzeniem, bo że to jest naprawdę, jak chcecie jakiś dobry hotel, to tak, i chcecie za niego dużo zapłacić, oczywiście zabukujcie go sobie, ale jakichś hosteli, nie róbcie tego z hostelami. Przyjedźcie tutaj, pochodźcie po ulicy, popatrzcie po pokojach, zobaczcie jak wyglądają i dopiero potem zabukujcie i zapłaćcie. Nigdy nie płaccie z wyprzedzeniem w południowej Afryce w ogóle. W Zambii na przykład praktycznie niczego nie miałam zabukowanego z wyprzedzeniem. W ogóle Livingstone, które jest bardzo turystyczne, to jest miejsce, z którego możecie odwiedzić bardzo prosto wodospady Victoria Falls. Tam miałam zakwaterowanie za 350 kwaczy za noc z wyżywieniem, w sensie ze śniadaniem i z toaletą w pokoju. Tutaj za 500 randów, to jest mniej więcej 1 do 1, jeśli chodzi o przeliczenie walutowe. Mamy ten gówniany prysznic i mamy gówniany pokój z karaluchami. To jest takie porównanie. Tak, i z prezerwatywami, powiedzmy, że one są w pakiecie pokoju zamiast śniadania. I tak, i było nam też powiedziane przez tego gościa właśnie z tego sklepu, który nam polecił to lepsze miejsce, że w ciągu dnia powinniśmy raczej zostać w pokoju, bo po prostu dużo się tutaj kręci szemranych gości, którzy próbują sprzedawać narkotyki i tak dalej. I'm not sure which one is this one.